Nie powiem dzień dobry i nie powiem dobry wieczór, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to pójdzie, ale odtworzę naszą audycję wieczorem. To pierwszy odsłuch płyty, która jest wręcz gorąca, która chyba publicznie jeszcze nie została odtworzona, ale o to za moment spytam. Płyty, która w dużej mierze narodziła się w Łodzi, co mnie cieszy niezwykle, że tu rodzi się jazz, bo jest to dobre miejsce, żeby taka muzyka powstawała. To płyta podpisana jako The Special Trio. Special Trio to Latore, Krzemiński, Skolik. Nie ma Arka Skolika z nami, szkoda. W ostatniej chwili coś się wydarzyło. Zrozumiane będzie to, że są ważniejsze, bardzo życiowe sprawy. Wytłumaczy się z tej płyty kiedy indziej, bo go zaproszę i sobie pogawędzę. Może opowie mi wtedy prawdę, bo wiadomo, że dzisiaj spotkanie publiczne to pozostali, którzy przyszli z tego składu The Special Trio, niekoniecznie tylko będą mówić prawdę, ale tam chwalić się, uśmiechać na Instagram i takie rzeczy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że również jest widownia zainteresowana właśnie tym składem i jazzem. Witam Państwa. To jest najlepsze słowo witam w takim razie, skoro nie mogę używać ani dobry wieczór, ani dzień dobry. Piotr Krzemiński jest z nami. Witaj Piotrze. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Daniel Latore. Jest mikrofon. Nice to be here. Welcome to our studio. Thank you so much. Nice to see you. Porozmawiamy sobie oczywiście o tej płycie troszeczkę, bo będą musieli nam opowiedzieć, jak to się stało, że w ogóle to powstało, że zostało nagrane, ale przede wszystkim mamy pierwszą możliwość odsłuchania tej muzyki, co wydaje mi się niezwykle ciekawe. Płyta nazywa się You Know. Ja to tłumaczę jako czy wiesz, a Piotrek Krzemiński to tłumaczy jak? Można różnie to tłumaczyć, można czy wiesz, można czy znasz. No właśnie. Ja myślę, że zostawmy to. Ten tytuł został tak wymyślony trochę po to, żeby zostawić pewną dowolność tłumaczenia. Co mam wiedzieć, co mam znać w takim razie, Piotrze? To, co w środku. Mam poznać muzykę, która z jednej strony jest moim zdaniem takim ukłonem pięknym w stronę tradycji, a z drugiej strony ma w sobie elementy nowoczesności. Dobrze to pojmuję? Tak mi się podoba. O, podoba Tak. ci się to nawet. Tak. Ja mam nadzieję, że podoba ci się muzyka, którą razem stworzyliście, nagraliście. No cóż ja mogę powiedzieć, no pewnie, że mi się Jako podoba. autor większości tych utworów, właśnie ciekawe, co powiesz. Podoba mi się. Bardzo się cieszę. Jest jeden utwór napisany tylko przez Daniela. 2. Nie, tylko przez Daniela i jeden współtworzony wraz z tobą. Ja odczytuję z płyty, a ty... A nie, 2, masz rację. Przepraszam, Daniel. Ciebie muszę przeprosić. Jest utwór Arka. Jest to więc praca zbiorowa, grupowa. Piotr, jak długo powstawała? Jak długo powstawała? No to nie wiem, jak zrozumieć pytanie, jak długo powstawała, no bo na powstawanie płyty oczywiście składają się przynajmniej 2 procesy. Jeden to proces twórczy, jeśli chodzi o kompozycję, a drugi to ten proces od nagrania do gotowego krążka. Ja tylko mogę background opowiedzieć w takim razie, że Piotr o tej płycie opowiadał mi już dawno temu. Czyli myślenie to już było włączone, że taki projekt Tak. powstanie, no ile? 2 lata temu? No 2 lata może nie rzeczywiście, natomiast no dobra, może i 2 lata rzeczywiście tak naprawdę, bo spotkaliśmy się w dokładnie tym trio chyba rzeczywiście 2 lata temu. Natomiast rzeczywiście w pierwszej chwili o płycie nie myśleliśmy, ale bardzo dobrze nam się grało razem. W związku z tym tak naprawdę to ten pomysł z nagraniem płyty to był bardzo spontaniczny tak naprawdę pomysł. Jakkolwiek rzeczywiście troszeczkę wcześniej graliśmy i to było fajne granie wspólne, fajne granie razem. W związku z tym myślę, że ten spontaniczny pomysł nagrajmy coś był tylko jakby wynikiem tego, że fajnie nam się grało i fajnie nam się ze sobą przebywało z muzyką. Tak czy inaczej, ja tylko tobie przypomnę, a państwu opowiem, że właściwie te kompozycje gdzieś tam wcześniej już zrodziły się w tobie i tylko przekładasz w tym momencie na to granie fajne, co mnie cieszy. Właściwie jest podstawa, żeby razem sobie pograć, tworzyć i żeby nagrać płytę. I zanim o tym pierwszym nagraniu czy tym pierwszym spotkaniu, to Daniela spytam bardziej ogólnie. To jest w ogóle ciekawe, bo jestem takim... To dziennikarsko powiem, no nastawiony na spotkanie z Danielem już od dawna i nie było okazji. I tutaj należałoby Danielowi zadać kilka takich bardziej ogólnych pytań, zanim dojdziemy do tej sesji nagraniowej, do tej płyty. Daniel,
I think you remember your first trip to Poland, of course. You remember? Unforgettable. But do you remember your first encounter with Polish music? Yes, especially Polish jazz. It was for sure with Who did you hear? What music? Wojciech Karolak because Oh. my instrument. So Oh, yes. and I actually was my first time here in Poland was because him. It's what I loved to listen and say, oh my Wojciech God. Karolak is master for you? Master, one Yeah. of the Hammond organ masters. It's very interesting. Like Jim Smith, like Jim Not McGrath. American musicians? Also, it's on the list of the favorites or the best of the heroes. best. Heroes, right? We call heroes because those guys showed us, my generation, the new generation, what to do. Okay. And we're still trying because they were so masters that they are ahead on their times. Okay, so did you remember your first listening of Wojciech Karolak? Yes. In Brazil? Yes, in Brazil. I have a vinyl. And it was very rare to have the original there because we are talking about the 60s and 70s actually, and even Brazil was like a difficult place to get in things from this part of Europe in that time. And we had like also a military regime that we couldn't import anything. So it was so rare, but I had it. And I said, no, man, this organ players is unbelievable. And I remember that I was so impressed. It was a live recording, and he was improvising, and with the drummer. And I said, no, don't exist, and because it's different from all over the world. So that's how I say, no, there's something special in Poland. So what was different in his playing? I think that the original North American organ players are extremely amazing, but the heritage that Karolak puts, it's more than jazz. He goes jazz beyond. He dominates all the jazz language, but he brings something beyond it of improvisation that is not part of this. The Americans, they dominate this. So he could add something very interesting for me that no one did until today, actually. No proszę. Myślę, że rzeczywiście nie trzeba tłumaczyć tego wszystkiego, ale bardzo mnie cieszy, kiedy słyszę na przykład, że chociażby tak legendarna postać polskiego jazzu, czyli Wojciech Karolak, wpłynął na kogoś w Brazylii, w jakimś kraju nam niby dalekim, bliskim nam emocjonalnie, bo ja jednak będę polemizował ze wszystkimi, którzy twierdzą, że brazylijskie rytmy, nieważne z jakiego regionu Brazylii pochodzą, to są nam bardzo dalekie rzeczy. Zresztą Piotr grał z wieloma muzykami z różnych części świata. Pojeździłeś też trochę po świecie. Nie jest tak, Piotr, że tak naprawdę później okazuje się, że jest to nam bliskie, emocjonalnie przynajmniej. Może jakąś trudność tylko techniczną czasami widzisz w zagraniu jakiejś rzeczy. No tak, to jest taka muzyka brazylijska jest przede wszystkim wesoła. A co nie ma w Polsce wesołej muzyki? Właśnie o tym chciałem powiedzieć, Trochę że jest tak na tej płycie, dlatego ta muzyka brazylijska jest nam bliska, że tak naprawdę w polskiej muzyce, jak się cofniemy, jak popatrzymy na taką rdzenną naszą tutaj polską muzykę, to ona też jest wesoła. Dlatego rzeczywiście, pograwszy trochę takich rzeczy, okazuje się, że tak, tam trzeba ogarnąć rytmikę jak najbardziej, bo jest w pierwszej chwili troszeczkę nam obca. Natomiast potem okazuje się, że emocjonalnie rzeczywiście jest to muzyka dosyć bliska nam Polakom. No i tego potrzebowałeś, skoro Daniel pojawił się w składzie The Special Trio. Potrzebowałeś tej rytmiki, potrzebowałeś tych emocji, jak rozumiem. Tym się też miało wyróżniać to, co razem zrobicie na tej płycie. Tak, potrzebowałem tego myślenia i potrzebowałem tego czegoś fajnego, co jest w Danielu. A co jest w Danielu takiego według ciebie? Danielu Bo później na jego przykład spytam, co jest w tobie na przykład, ale to później. W Danielu nie zdradzajcie mu mojego pytania. W Danielu jest na przykład coś takiego, że pierwsze co jest, to takie malowanie dźwiękiem, co ja bardzo naprawdę lubię, ale drugie co jest, to jest, ja to nazywam brazylijskim podejściem do swinga. Ten człowiek swinguje, ale swinguje nie tak jak my swingujemy, nie tak jak Amerykanie swingują. Ja słucham jak on swinguje i to jest i czuję, i słyszę, i czuję ten, jakbym to nazwał, brazylijski sznyt.
tą brazylijską jakąś rytmikę i to brazylijskie coś. Ja to naprawdę Ja bym lubię. powiedział ci tak, nie znam aż tak bardzo Daniela, miałem okazję z nim kilka słów zamienić przed spotkaniem, ale wcale bym się nie zdziwił, jakby ci zaprzeczył, bo on jest naprawdę komiczny i lubi się pośmiać, ale można go spytać, do you like swing? Swing music? Of course, of course. Can you play swing? No. Ja to wiem, oczywiście, ja wiem. I mean, I can, but it's not the language. But you that- can. Yes, But you can, yeah, of course. Theoretically, yes, but Yeah. in the practices, you have to get into this. And Hammond organ is not so famous for this. So- Ale ja myślę, że to właśnie o to chodzi, że on mówi, że ja doskonale wiem, ja spodziewałem się tej odpowiedzi. Natomiast myślę, że ja myśląc po swojemu, gdzie naprawdę kocham swinga i bardzo, bardzo lubię to grać, bardzo lubię swinga słuchać, ja w jego graniu słyszę, że on niech sobie mówi co chce i niech powie, że on nie Ale umie. niech Ja gra- rozumiem, ja rozumiem, dlaczego on tak To, mówi, co chce również. ale nie gra tak jak gra. Tak, ale nie gra I to, dla co mnie chce to jest również. super, że w tym jego, można by powiedzieć w taki najprostszy sposób, gra swinga tak jak umie. Nie, ale to nie chodzi o prostotę tego zdania, tylko chodzi właśnie o całą rozbudowaną kwestię tego zdania, bo gramy swinga, no więc gra swinga. Gra go tak jak umie, ale gra go z tym brazylijskim sznytem, który mnie onieśmiela po prostu i mi się naprawdę bardzo, bardzo podoba. Ty, no ty jako nieśmielony muzyk to zagrałeś niesamowite dźwięki tam. Starałem się. No ale tak, w studiu to mogliście popracować. Będzie jeszcze... Nie, ale tam na płycie jest napisane, że tak popracować. Troszkę mogliśmy popracować, ale myśmy założyli, że tą płytę nagramy rzeczywiście live. W związku z tym tam za dużo możliwości edycji nie było, bo założenie było takie, że wchodzimy do studia i nawet nie założyliśmy słuchawek. Po prostu postawiliśmy No teraz mikrofony rozumiem, i dlaczego zaczęliśmy grać. Miesiącami nie można się było do ciebie dodzwonić, bo ćwiczyliście wcześniej. Daniel, so you think that Polish jazz stands out in some way in the world? Yeah, I understand. I think it's high level. Polish jazz is high level jazz, really. Okay. Do you like Polish jazz? Of course. No dobrze, żeby wszyscy wiedzieli, a zwłaszcza słuchacze, bo tak jak powiedziałem, to nasze dzisiejsze spotkanie, czyli pierwszy odsłuch pewnej płyty, a tym razem to jest płyta The Special Trio, You Know, żeby wiedzieli, o czym mówimy tak naprawdę, no to zaczynamy odtwarzać. Skoro to ma być odsłuch płyty, to teraz proponuję dwa pierwsze utwory. Myślę, że dosyć reprezentatywne dla tego wszystkiego, co się później będzie na tej płycie jeszcze działo. I to jest utwór właśnie Piotra Krzemińskiego. On otwiera całość. Nazywa się Streets of the Orient. Tak. Później się Piotr będzie tłumaczył z tego tytułu również i z wpływów. A później będzie Daniela utwór właśnie. Daniel rozumie, bo już się uśmiecha i kiwa głową. To słuchaczom muszę powiedzieć, że chodzi o to i że zapowiadam jego kompozycję. To będzie Morning Sun, czyli poranne słoneczko. Proszę się wczuć, proszę już teraz słuchać. Piotr tutaj położył piękną trąbkę przed nami jako taki wizerunek w ogóle moim zdaniem dla zespołu The Special Trio. Szkoda, że Hammonda nie przyniósł Daniel, to też by było ciekawe. Ale to co może zatrąbisz, Piotr, tą ostatnią frazę? Nie? To? Nie? Ta trąbka się nie nadaje. Nie, Ona jest tam- tylko pokazowa. Tam było nagrane na flugelhornie, także No nie wiem. zabrzmi to na trąbce. Natomiast mogli Państwo usłyszeć również różnice kompozycyjne, ewentualnie jak komponuje polski artysta, jak komponuje brazylijski artysta, tak naprawdę. Daniel, why did you choose Hammond or not some another instrument to play music? I start to study piano. But when I heard first time the Hammond organ, it's like something so amazing that it caught me. So I couldn't think on anything else. And in that time, didn't have internet, some time ago. Okay. So it was not easy to know what was a Hammond organ. Because also I was into piano. My grandma was piano teacher. My dad still plays classical piano. So I live in this environment. So I found out the pop music and the jazz by my own, with friends. So I always had this at home, but it's always about classical instruments, and Hammond organ is not part of it. The pipe organ, of course.
And when I saw first time, was like strike a lightning on me. I said, no, it's this. You have to play this. And It was the one rest, moment, yeah? Yeah, the rest was like years and years Thunder. find out. Thunder from Heaven. No. No proszę, jak odkrył Hammonda. Natomiast ja twierdzę po prostu, że Hammond jest niesamowitym instrumentem i te dwa utwory już to też pokazały, że mamy do czynienia ze składem z trąbką, która jest w pewnych momentach wiodąca, ale proszę poczuć i posłuchać, jak bardzo przestrzenie dla Hammonda otwiera się i w pewnych momentach to staje się właśnie hammondowskie bardzo i ta trąbka dogrywa do Hammonda. Piotr, zgodzisz się ze mną, że to jest tego typu rozmowa między wami? Nie to bagatelizuję tu Hammond roli dogrywa Arka, żeby było jasne. To Hammond dogrywa do trąbki. No, bardzo często, tak, ja wiem, Nie, ja wiem. żartuję Tu będziesz oczywiście. bronił swojej tutaj teorii, będziesz bronił, ale no wiesz, ty masz taką frazę słowiańską to z kolei. No to prawda. Znaczy nie wiem, tak? Nie, no ja tak twierdzę. A Okej. ty się już kiedyś zgodziłeś w Ja mojej tak, audycji na to. pamiętam, rzeczywiście zgodziłem się z tym. Ciężko się nie zgodzić, jestem Słowianinem i tak naprawdę to cieszę się, że rzeczywiście, jeżeli to słychać, że mam tą frazę No tutaj mamy słowiańską, do czynienia to właśnie dla mnie nałożenie to tej jest wszystko rytmiki okej. troszeczkę brazylijskiej. Tu już był tego pokaz, prawda? Ze twoją frazą właśnie. Tak, i to ja też bardzo lubię we wszelkim graniu w ogóle z ludźmi nie z Polski, a najfajniej jest z ludźmi z innych kontynentów, nie? Bo tam rzeczywiście A z kim ta jeszcze rytmika grałeś? jest To tak z inna. ciekawości, bo teraz grasz tutaj z Danielem, który jest z Brazylii, prawda? No to nie jest takie proste pytanie, bo biorąc pod uwagę, że przez w zasadzie 9 lat pracowałem dużo bardzo za granicą, tam się zdarzali różni ludzie, z którymi grałem razem, ale nie wiem, chociażby dużo też dosyć grałem z Luisem Nubiolą, który co prawda jest saksofonistą, więc jak gdyby nie podkłada dźwięków pode mnie, jesteśmy na tym samym jakby poziomie, jesteśmy obaj melodykami, prawda? Tak. Ale to jest super w ogóle na przykład też doświadczenie, bo jak gramy razem w dwugłosie jakieś melodie, no to jest bardzo ciekawe, jak bardzo musimy zwracać uwagę na to, żeby grać razem. Bo do tej samej melodii mamy trochę inne podejście, przez to, że mamy inne korzenie. Nie? Ja mam tutaj słowiańskie, polskie, Luis to Kubańczyk i też go trochę energia roznosi. roznosi, ale ma inne poczucie takiej rytmiki, nie? Tak, to prawda. które z tym tylko, że mimo tego, że musimy uważać czasami na to, żeby grać razem, to na samym końcu to przynosi tylko fajne efekty. No tutaj słychać, jakie efekty z Danielem, prawda? I tutaj też, nie? I to jest taki dialog rzeczywiście, dialog dwóch ludzi z zupełnie innymi korzeniami, z zupełnie innym Nie, no ja rozumiem, że na to muzycznym liczyłeś. takim, nie? Ja to Tak, rozumiem, tak, że na tak. to liczyłeś, prawda? I myślę, że się nie Oczywiście. zawiodłeś, że Daniel wniósł właśnie te elementy i spowodował, że ta muzyka podążyła już w zupełnie innym kierunku, prawda? Zgadza się. Daniel, you are still looking for something in music. It's not only Brazilian music, I know. What are you looking for in music, in fact? Well, I hope I will never find, but I'm looking for actually communication. I think it's all about communication because music is another way for us to communicate, and I think it's beyond the words. The words are very important for sure, but the music can give us some color that the words don't have, and I think it's a completion of everything. It completes us. So the communication, I think, is very, very important because you can tell a story. Like when you listen to our music, is a story. We are talking about, for example, Morning Sun. It's about the morning Okay. sun, and Okay. Piotr is saying he's soloing. It's his opinion about it, and his opinion about it is very cool. Zawsze o czymś opowiadają w muzyce, to prawda i to są takie historie. To tutaj jest dobry moment, żeby cię o ten orient spytać, nie? Skąd w ogóle pomysł na ten pierwszy utwór, że będzie miał taki tytuł i takie elementy w sobie? No to jest rzeczywiście ten tytuł... Bo ze Słońcem już Daniel przed chwilą Ten wytłumaczył. tytuł dokładnie, ja mogę powiedzieć tylko dokładnie to samo, co powiedział Daniel, bo ten tytuł wszystko mówi o tym utworze, mówi skąd była inspiracja Ale ty tam i byłeś? gdzie on powstał. Tak, Ty właśnie tam o to byłeś. chodzi, No że to przez chciałem, te- żebyś powiedział, tak, przez te że lata, przywiozłeś inspirację. Dokładnie tak. To chcę
słuchaczom opowiedzieć o tym, co zobaczyłem na ulicach Orientu. Nie? My przez Orient rozumiemy takie kraje Bliskiego Wschodu, najprościej to ujmijmy. Ja tam rzeczywiście byłem nieraz i tam się dzieją takie rzeczy, jakie można w tym utworze usłyszeć. Jasne, jasne. Daniel, do you still know possibilities in your instrument? I think it is, of course, the Hammond organ. It's still to be explored because it's so rich instrument that It is. Yeah. that you can do. Actually, is the father of the synthesizer. Is the father of electronic music. So it's the first almost synthesizer. So you can imitate textures of other instruments on it, but it creates its own language. So it's still underestimated because the technology, it's a big instrument, it's a heavy instrument. So the technology may be forgot a little bit for a while, but who start to work with this instrument cannot think about anything else. So still a lot to do on the instrument, but only to catch up this what guys like Wojciech Karolak and Jimmy Smith teached us to go to the level they were so ahead of their time. Still years. You were exploring, you will still find out what they found. So there is a very interesting guy in the Netherlands that is doing some experiments. He put in billions of effects on the Hammond organ, and it's very interesting. It's another thing, but he's moving forward. You know? Ja tylko Państwu szybciutko powiem taką na ten temat rzecz, że rzeczywiście od kilku ładnych lat mam przyjemność grać z hammondzistami, z Pawłem Serafińskim, z Kajetanem Galasem, z Danielem i organy Hammonda są, mimo tego, że naprawdę dosyć często się zdarza, że gram z organistami, za każdym razem, ale mówię 100% prawdę, za każdym razem ci panowie mnie jakoś brzmieniowo zaskakują. To nieważne, czy to jest koncert, czy to jest próba, po prostu za każdym razem mam wrażenie, że słyszę coś, czego jeszcze nie słyszałem. Takie są organy Hammonda. Instrument bez dna. Instrument jest powiedzieć. oryginalny, a przede wszystkim muzyk jest oryginalny. To Oczywiście, powiedzieć. oczywiście, jasne. He's talking about your originality. I don't know if it's originality, but I try to Skromny put człowiek. what I feel. You are I try. original. I try. Czyli po prostu próbuję znaleźć swój język wypowiedzi, a przyznają, że opowiadają historię w swojej muzyce, co mnie cieszy, bo to jest płyta pełna przeróżnych historii, bardzo osobistych moim zdaniem, bo jeśli ktoś będzie za moment słuchał uważnie następnych utworów, to może to poczuć, może przenieść się nawet w jakiejś przestrzeni. Bo tak będzie za chwilę. Będzie Last Train, to znowu jest kompozycja Piotra Krzemińskiego. Chcesz coś na jej temat powiedzieć, zanim posłuchamy? No bo to ostatni pociąg, ostatni moment twój, żeby to powiedzieć. Albo się wytłumaczysz, albo w ogóle Mogę każdy później. z Państwa będzie mógł zadać pytanie na zakończenie, czy tam jedno, czy w ogóle porozmawiać z muzykami. Obiecuję, że ja to też zarejestruję, jakby co. Nie będzie lekko. Więc co, nie chcesz nic na ten temat Później powiedzieć? coś. A później chcesz coś Tak, powiedzieć? tak, myślę, A że nie, tak. no dobrze. To ja tylko w takim razie Posłuchajmy. bardzo tajemniczo opowiem, że teraz posłuchamy 3 kolejnych utworów z tej płyty, bo to jest pierwszy odsłuch płyty The Special Trio Latore Krzemiński Skolik. Zawsze można, te brawa niech się pojawiają. Ja tylko Dziękujemy. przypomnę wszystkim, że to odsłuch pierwszy, publiczny, nowej płyty The Special Trio You Know, tak nazywa się płyta Latore Krzemiński Skolik. Tak sobie rozmawiamy z Latore i Krzemińskim. Arka Skolika niestety nam dzisiaj brakuje. Na pewno dopowie swoją historię powstawania tej płyty i tworzenia. Natomiast miało być o tych 3 utworach, to ja może zacznę od 3. Tu bardzo było słychać, że Piotr Krzemiński grał z Kubańczykiem. To było słychać, prawda? Duże wpływy kubańskie. W tym drugim utworze z kolei było słychać, jak Daniel inspiruje się właśnie słowiańszczyzną i ten taki słowiański mód tam był na pewno. Przynajmniej odczuwa nas i to było słychać. No a ten pierwszy utwór, przypomnę jeszcze raz, to miał o nim opowiedzieć Piotr Krzemiński. To bardzo proszę, to teraz masz ten moment. No dobrze, mam tylko nadzieję, że nikt z Państwa nie dostał, obecnych w studio, nikt nie dostał zadyszki słuchając tego pierwszego utworu. No właśnie, bo ja na przykład dostaję zadyszki.
Jak grasz? Jak go słucham. Okej. Naprawdę, bo to jest taki utwór rzeczywiście o ostatnim pociągu i o takiej historii, jak to z tym ostatnim pociągiem bywa. A prawda jest taka, że to jest też taki utwór troszkę niestety o mnie, bo z ostatnim pociągiem to bywa tak, że siedzimy w domu i wiemy, że mamy zdążyć na ten ostatni pociąg, bo następnego już nie będzie. Ale patrzymy, że jest jeszcze 2 godziny. No więc spokojnie, jest jeszcze czas. Później zostaje godzina, też spokojnie, jest jeszcze czas. Zostaje pół godziny, jest jeszcze czas. I nagle orientujemy się, że co? Że zostaje 10 minut. I wtedy szybko, żeby zdążyć. Więc taki mniej więcej ten utwór jest. Jest w nim jeszcze jedna taka rzecz, że... Więc to jest jedno, o czym mówi ten utwór, a druga sprawa jest taka, że bardzo często jest tak, że jak takim ostatnim pociągiem najprawdopodobniej wracamy dokądś. I bardzo często jest tak, że ja przynajmniej czuję, że jak gdzieś wracam, na przykład wracam do domu, najczęściej się wraca do domu właśnie, to ta podróż jest szybsza niż ta, która była z domu w to miejsce. Stąd tempo tego utworu i stąd A muzycy tak charakter. mają, że często wracają, prawda? Wyjeżdżają i wracają, no żeby tak, było już logicznie i rzeczywiście. wszystko. Następna kompozycja też twoja, to od razu powiedz. Cóż to, jak to się stało, że powstała? Awakening, przebudzenie. Przebudziłeś się i coś odkryłeś. Tak to Poczułeś. Inspirację znalazłeś. Jeden dźwięk usłyszałeś. Tak to nie było. Nie, rzeczywiście, ten utwór nie powstał tak, że się przebudziłem i go usłyszałem. Natomiast rzeczywiście gdzieś usłyszałem ładną melodyjkę w głowie. Tą, która jest jakby częścią B tego utworu. Okej. I chyba rzeczywiście tak to było, że tutaj takiej wielkiej duchowej inspiracji nie było w tym utworze. Rzeczywiście gdzieś ta melodia pierwsza wzięła się znikąd. Więc Ale to bardzo sentymentalne. To jest co tak- to usłyszałem. jest taki- Nie, to nie jest- twierdzisz tak? Nie zgodzisz się ze mną, czy się zgodzisz? zgodzę się. Natomiast to jest taki bardzo fajny aspekt procesu twórczego i ja go bardzo lubię, bo jest bardzo zawsze zaskakujący. Że rzeczywiście te melodie w głowie pojawiają się znikąd i rzeczywiście one czasami budzę się rano i słyszę coś, na co w ogóle nie mam wpływu. Wystarczy, że to zapiszę. Czasami idę ulicą i usłyszę coś, na co nie mam wpływu w głowie i wystarczy, że to zapiszę. Oczywiście to nie koniec, bo to jest, Początek. bo to jest początek. Nad tym trzeba popracować, do tego trzeba coś jeszcze dokomponować, zaaranżować i tak dalej. Natomiast ja to bardzo lubię dlatego, że te takie melodie pojawiające się znikąd są zaskakujące. I tutaj z tego co pamiętam, to rzeczywiście tak było, że ta melodia tej części B mi się pojawiła i pomyślałem, ładna ballada z tego może być, ale trzeba to opracować oczywiście. I tak powstała ta ballada. Ta ballada w ogóle powstała specjalnie dla tego zespołu. To jeden z tych utworów, który rzeczywiście pojawił się gdzieś. Tak naprawdę to chyba byliśmy już po pierwszym dniu nagraniowym, po pierwszej sesji nagraniowej do tej płyty. I przed drugą gdzieś pojawiła mi się ta ballada w głowie. Daniel, także to rozumiem, co fajnie. mówisz, bo już też kiwa głową, że zna historię i wie, Daniel. It's a special song for this album. Do you like it? The Ballad Awakening. Yeah. It's very sentimental mood. And You are different, playing in different. sentimental mode. Yes, because they had Piotr and Arek. They said, "Oh, it's missing a ballad in the record. It's missing a ballad in the record." Oh, Piotr gave a way to find a very interesting ballad because it's not obvious ballad, and I like it very much. I think there are many elements modern and at the same time traditional. Yeah, it's And true. it's his style also because Piotr is also can be traditional and can be modern at the same time. So this is amazing, and this is very this idea. I love He has it. style, in your opinion. I love it. Oh, okay. Okay. Thank you. Okay. Next song. It's your song, Apple Cake. Tell something about it. Well,
This song, it's inspired by Kamila Jaskrowska, that's there. My No dobrze, że my powiedziałeś. Dobrze, że powiedziałeś. My fiancé. No, she's not my apple cake, but she made She's an apple apple cake? cake. She's not my apple cake like like pineapple. No. She made. Is inspired, of course. She's my inspiration for many things, and I thank A her już miałem go spytać o to, a czy lot został of tylko this. dla dziewczyny, czy czasami jest tutaj dla polskiej muzyki. But the idea, the apple cake is a baião. It's a Brazilian rhythm called baião. This is Okay. inspiration. That's actually is a it's a party music for dancing, popular music Okay. in Brazil. Baião is the rhythm, and the apple cake. It's inspired. The name is inspired for the delicious apple cake that Camila prepares that I love. And I am a little bit synesthetic about music. And when I was composing this baião, I think I was eating this cake and then Okay. say, "Oh, it's a great name for this," and I got inspired. And it was very interesting also to put for Alex Kolik to do this because actually the inspiration is a Brazilian rhythm that is not his thing. Yeah, okay. And he did something different, and this was the idea. And the different that he did, it was so amazing. I love it. Even if you would do a traditional baião, this sounds so amazing because he did a jazzy way of a baião. So I really love it, what he did. And Piotr also do something that's very interesting because the idea is street musicians playing. Okay. But of course, we are not street musicians, so this is very interesting to bring this kind of freedom on the street that you are playing, like you have in USA the New Orleans thing, the guys play on the street. You have in Brazil also this, and they Bardziej niż w capture a Polsce. little bit of this vibe, and Okay. this was amazing. Fantastic. No bardziej niż w Polsce, nie Piotr? Bo tutaj trudniej tak. No tak, chociaż tutaj też czasami tańczą No, na ulicy. nie, no ja Ale nie tak, mówię, że tak, nie, tak. ale trudniej. Jasne, trudniej. oczywiście. A tam jest to- pewnie tak, w Brazylii pewnie częściej, to dużo non-stop, częściej. nie? Spotykasz Tak, i tak. tak dalej. Chociaż ma rację Daniel, że w tych kilku innych miejscach. Tutaj Arek Skolik się pojawia i to jest chyba dobry moment, żeby jednak o nim tutaj trochę opowiedzieć, Piotr. Obgadajmy Bo nie ma go, pewnie. ale obgadajmy go po Jasne. prostu, bo jego rola też tu jest niesamowita przecież. No nie chcę powiedzieć, że kluczowa, ale To za nie moment mógłby będzie to jego piosenka, Tak. czy też jego utwór, dobrze, bo, W ale tym ja zespole- lubię też w traktować te utwory jak piosenki, czyli Song for Kacperek. To jest jego wkład. To prawda. No i w tym zespole też ja po prostu nie mogło być innego perkusisty. Nie wyobrażałeś Nie, sobie po nie, prostu. nie, nie. Co daje, Jak co daje takiego oryginalnego, bo o oryginalnościach też mówimy, już wasze tutaj poznaliśmy. Co oryginalnego w Arku? Ja nie wiem, czy umiem rozebrać to na części pierwsze. Po prostu Arek Skolik gra w taki sposób. No przecież perkusistów jest naprawdę nie jeden jest. I ja z niejednym perkusistą grałem. I Arek gra w taki sposób, że ja jak wymyśliłem sobie ten zespół, że założę takie trio z organami Hammonda i że powoła mnie do istnienia, to i z Danielem właśnie, i jakby rzeczywiście pierwszy był Arek, tak naprawdę później był pomysł, żeby to był Daniel. Natomiast ja nie wiem, czy ja umiem to tak analitycznie powiedzieć, natomiast Daniel, what is so special? Arek dla mnie, ja powiem jak poznałem Arka Okej. może tak naprawdę, nie? Że ja poznałem Arka bliżej w takiej sytuacji, kiedy grał koncert w Łodzi z 2 hammondzistami. Grali koncert w takim składzie, że był Wojtek Karolak, Paweł Serafiński i Arek między nimi. Ja znałem to, jak Arek Skolik gra już wcześniej, natomiast ja byłem na tym koncercie, słuchałem, co tam się dzieje i teraz nie ukrywajmy, na tych 2 organach Hammonda grało 2 muzycznych, hammondowych wariatów. Taka jest prawda. Wojtek Karolak, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczenia, w znaczeniu Wojtek Karolak i Paweł Serafiński obaj są świetnymi muzykami, genialnymi, jeden był, drugi jest. Natomiast są tak różni, no, że to jest koniec świata. Obaj są świetni, natomiast to są 2 różne hammondowe światy. I teraz
Powstał pomysł, żeby zagrali koncert razem, no ale potrzebny był perkusista. Tak się stało, że był to Arek. Siedział między nimi i sklejał te dwa różne światy do kupy w tak rewelacyjny sposób, że ja słuchałem tego koncertu, byłem zachwycony tym, co on zrobił, w jaki sposób skleił tych dwóch różnych muzyków i pomyślałem, no to jest człowiek, który będzie ze mną grał i będzie grał z tymi organami Hammonda w tym trio. I mi jest ciężko, ja jakby bardzo lubię każdy aspekt grania Arka, lubię to jak on swinguje, lubię to jak słucha, lubię to jak muzykuje. Nie każdy perkusista rzeczywiście muzykuje, Arek bardzo muzykuje. Jak reaguje na pewne rzeczy, które się dzieją i Czyli jednak potrafisz dla mnie to jest ten trochę człowiek, wytłumaczyć, który dlaczego. tutaj powinien być Okej. i żadnego innego tutaj nie widzę po prostu. Tak jak powiedziałem, Marka na pewno wypytam jeszcze o to. Daniel, I want to ask about Arek, his colleague. What is so special in his playing, in your opinion? He's original? I think he's more than original because I think is so important musician here in Poland because the drummer it's like underestimated always by audience. I think the musicians knows the value, but because it's only go there and play drums. No. Arek is not only a drummer. He loves music and he understands music in such a way. And he can translate this on the drums. That's the most difficult instrument because you don't have exactly notes like in the piano or like in the trumpet. And he can make different sounds of the same drum kit, but totally different sounds. But it's so impressive that each time that I play with him, I say, no, how he's doing this, and at the same time he don't think about this technically. It's pure music. He's doing pure music. You listen in the album, everything is one take for him. We ask, no, let's do again. I make a mistake here. He don't make mistakes because he's so natural that there is no mistakes. Anything works. But this is very amazing, and also he brings this tradition of that even in the United States it's dying. That this traditional jazz drummer that is dying. It's a fact. Yeah. So it's amazing. What was the most difficult to play in these songs, in your opinion? Look, with them, everything is easy because they understand the Hammond organ in such a level that they make easier your playing. So this is amazing. So it's difficult when people don't understand. You have to try to find a way to connect with them. But with Arek and Piotr, they understand the Hammond organ, so it's the same way of thinking. But most challenging for me was the Awakening, the ballad, because it was like last minute for me to do. And for me, it was not so obvious harmonically what he wrote, and it's so beautiful. So I had to pay more attention and to don't ruin the song so much. Żartowniś, prawda? So for me it was challenging, but I loved the challenge. And Przecież really. Piotr czekał, że zrujnujesz mu utwór, tam już korzystając z twojej No tak wypowiedzi. naprawdę to tak. Nie, bo wiesz dlaczego? Nie, ja napisałem utwór, no i chciałem, żeby Daniel mi pokazał przecież, żeby włożył swoją duszę, także Jasne. gdyby pozmieniał i Piotr, spytałem zrujnował, o to, ale bo po to swojemu naprawdę byłoby brzmi spoko. jak bardzo naturalna sesja. Wchodzicie sobie, gracie, nic nie stanowi problemu. Dlatego spytałem Daniela o to. Ciebie też mogę spytać. Była jakaś trudność? Coś sprawił kłopot w zagraniu tych kompozycji? Wszystko i nic, tak, ja to tak odpowiem, dlatego Okej. że tak naprawdę to... No, Na takie pytanie taka odpowiedź. Ja ciebie zrozumiałem, ja już skończę to spotkanie. Ale ja ja jednak rozwinę. Było to nagranie, więc rzeczywiście w studio skupienie i taka koncentracja jest istotna. Natomiast przyjemność grania tych utworów i nagrywania tych utworów, po pierwsze one mi się wszystkie naprawdę podobają. I to było super, więc z jednej strony oczywiście była trudność, żeby nagrać je jak najlepiej, ale z drugiej strony przyjemność grania z tymi ludźmi w tym miejscu i tej muzyki była na tyle duża, że
że ja chyba nie wiem, czy mogę mówić o takich prawdziwych trudnościach zagrania tej muzyki. Oczywiście musiałem uważać na nagranie Daniela, szczególnie utworu Apple Cake, Okej. jeżeli chodzi o rytmiczne rzeczy. No tak. Ale to, no tak, ale A rzeczywiście zmieniłbyś gdzieś coś wcześniej... na przykład w swoim graniu teraz, gdybyś miał okazję jeszcze raz zarejestrować to wszystko? No to jest trudne pytanie, dlatego że pewnie jako muzyk najlepiej, gdybym odpowiedział tak, na pewno bym znalazł takie miejsca, które może bym zmienił, ale słuchając tego, myślę, że jednak tak naprawdę jako słuchacz to nic bym nie zmienił. Naprawdę mi się ta płyta podoba. Może to tak nieskromnie troszeczkę zabrzmi, ale Ale słusznie, że ci się podoba. od momentu To, co nagrania do zrobiłeś. dzisiaj tej muzyki przez cały proces pracy nad tą płytą, w sensie miksu, masteringu, wszystkich tych rzeczy. Ja tych utworów słuchałem każdego, nie wiem ile 10 albo ile set razy. I różne miałem w tym procesie i w tym czasie takie momenty, kiedy w jakiś sposób myślałem o tym, jak to zagraliśmy, jak brzmi ta muzyka. Natomiast na dzień dzisiejszy dla mnie to jest całość, która tak ma wyglądać, bo tak miała wyglądać i nic bym nie zmienił. Daniel? Did you change anything else about your playing on the CD? Yeah, of course. Actually, not a change, but always you have to make an adaptation for the music. But I try to do something that would fit with the music. So actually, it's not changing. I'm trying to make it sound okay with everybody. But what I like it that the result. It's very traditional on the Hammond organ. I chose the sounds very traditional, but my playing is nothing traditional. No. So in the end, it was something different. But I tried not to do anything different. I tried to fit on only. No może z tradycji jednak to wynika, natomiast to jest fantastyczne, że operujesz swoim głosem i swoim sposobem traktowania Hammonda. Proszę Państwa, Song for Kacperek tutaj wymieniłem i ten utwór z kolei Arka Skolika musi się tutaj pojawić w tym zestawie, żeby dopełnić całości wysłuchania tej płyty. Będzie jeszcze utwór napisany przez tych dwóch panów, czyli Piotra i Daniela. I tutaj zamkniemy odsłuch, chociaż jest jeszcze bonus track, ale go sobie pozostawię na inną porę w audycji mojej, a Państwu pozostawię, bo po prostu trzeba posłuchać całości, trzeba jakby dotknąć też tej płyty, ucieszyć się jej okładką i wtedy dopiero poczuć właściwie wszystko. Więc my nasz pierwszy publiczny odsłuch tej płyty zakończymy przed bonusem, zostawiając go już dla Państwa. I to taka historia, proszę Państwa. Jeszcze zapomniałem dodać, że bardzo fajnie to jest nagrane w Good Sound. Szczerze mówiąc, czuję się trochę w obowiązku, żeby na temat tych dwóch utworów coś powiedzieć, bo oba są ciekawostkami tak naprawdę. Tak. Bo ten pierwszy to kompozycja perkusisty, podkreślam, co nie jest takie oczywiste, że perkusiści komponują. I to jest utwór ma tytuł Song for Kacperek i zdradzę Arka troszkę, ale na pewno się nie obrazi, że to jest utwór, który on skomponował, jak się urodził jego syn Kacper. No, po prostu skomponował dla swojego nowo urodzonego dziecka lat temu. No już Kacper już jest poważnym panem, który zaczyna istnieć w świecie jazzowym, jest też perkusistą, bardzo fajnym. W każdym razie to rzeczywiście piosenka dla dziecka. Arek to już jest, ten utwór chyba już jest na 2 płytach jakiś tam. Natomiast jak nagraliśmy ten utwór tutaj, to Arek po słuchaniu oczywiście, znając te 2 wersje, które są na 2 różnych płytach wcześniej nagrane, powiedział, że ta jest najbliższa temu, co on jakby rytmicznie i aranżacyjnie, można by powiedzieć, że jest najbliższa temu, co on wymyślił te 20 parę lat temu. Więc to taka historia z tym utworem. Natomiast no jest jeszcze ten, którego jako ostatniego przed chwilą słuchaliśmy, Amazingly Wicked. I to jest ciekawy utwór o tyle, że to jest taki wspólny utwór Daniela i mój. I historia jego polegała na tym, że Daniel kiedyś spotkaliśmy się i pokazał mi
taki jakby podkład, stworzył tego utworu warstwę harmoniczną i rytmiczną i mówi, słuchaj, a napisz do tego temat, ale tak po swojemu. Tak nie myśl za bardzo o tym, co tam już jest, jaka jest ta harmonia. Oczywiście myśl, jaka jest ta harmonia, ale nie przywiązuj się bardzo do rytmiki na przykład tego wszystkiego, tylko po prostu skomponuj temat, który będzie taki twój. No i ja skomponowałem temat, który jest mój, ale w głowie miałem z jakiegoś dziwnego powodu takie bardziej bebopowe dźwięki niż latynoskie, więc powstał taki utwór, jaki powstał. Przyniosłem ten napisany temat, spotkaliśmy się, zagraliśmy to pierwszy raz i skończyliśmy grać i była taka chwila ciszy i Daniel mówi amazingly wicked. No i ja mówię, no dobrze, no to widzisz, zostaje, to taki jest tytuł. Latino bebop po prostu wam powstał. Także Okej. to jest taka New style ciekawostka. Latino bebop. Yeah, but the idea is exactly was this, because when I wrote it, I wrote a theme, and then I played it. Oh, it's so boring. Because the idea is to do. There is a Brazilian rhythm called choro, that the inspiration of it, but it's so obvious, and I raise it and say, Piotr, create some bebop on this, and to see what. And when he did it, and very fast actually. And I heard say, oh, it's so wicked. And it was really because it's insane what he did. And he really, I think, invented something, because this is, it's like some Latin thing with the bebop on top, and it works. And the craziest of this is Arek made it work because he joined everything. Yeah. No, ktoś mógłby pomyśleć, że to jest taki dowcip, ale każdy słyszał utwór i należy go poważnie potraktować. Ja to podsumuję jednym właściwie, powrotem do tytułu płyty. You know? Teraz to już you know. Latorek, Krzemiński, Skolik, The Special Trio. Daniel, thank you for the thank music and for the meeting. I thank you. It's Thank a you. big pleasure. Piotr, dziękuję ci bardzo za to spotkanie, za muzykę, za płytę. Brawa dla państwa. Dziękujemy serdecznie za przybycie. Dziękuję Thank you bardzo. so much. Thank you so much.